Cześć, witajcie. Dzisiaj, moi drodzy, omówimy sobie zszywacz akumulatorowy marki Works. Tak to się prezentuje z niewielkim 2 Ah akumulatorem. Natomiast zestaw zawiera urządzenie, zestaw, który ja akurat zamówiłem sobie. Zestaw zawiera urządzenie, wieszaczek, który mamy zamocowany akurat już tutaj do urządzenia. Jak dla mnie, dla osoby praworęcznej, no to po lewej stronie urządzenia zamocowałem, żeby go odwieszać na spodniach na przykład, nie? Dobra, zestaw zawiera jeszcze, moi drodzy, oprócz opakowania kartonowego, które widzicie tutaj z tyłu za mną, zawiera po 500 sztuk gwoździ i zszywek. Zszywki chyba dziesiątki, gwoździe 15 mm. Gdybyście kupowali przez internet, chcielibyście dodatkowo kupić zszywki albo gwoździe, to gwoździe to jest typ, mam tutaj napisane, typ gwoździ typ 50, typ 47. Gwoździe typ 47, zszywki typ 53. Zszywki w zakresie długości od 6 do 14 mm. W standardzie tam około 10 mamy. Ja akurat na potrzeby dzisiejszego filmu i testu znalazłem, tutaj miałem takie do zszywacza ręcznego 14 i takimi sobie strzelam na tym teście dzisiejszym. Już się tu pobawiłem, popróbowałem, potestowałem. Chciałem kręcić taki projekt, gdzie będę tapicerował takie panele akustyczne, ale nie mam za bardzo na to czasu w tym momencie, ani skompletowanego całego materiału jeszcze, ale obiecuję, że jak to będę robił, to albo w trakcie, albo już po wykonanym projekcie film nakręcę i będziemy mogli coś tam zobaczyć więcej na ten temat. Być może się to uda zrobić, być może mnie to będzie czasowo, no nie, trzymało i niestety nie zrobię tego w miarę szybko. Przygotowałem przewód, ponieważ tutaj mamy również taką funkcjonalność w tym zszywaczu. Jest taka blaszka z przodu, którą możemy umieścić w dwóch pozycjach, wyżej, niżej, nie? Na samym urządzeniu. I ona pozwala mocować przewody w okolicy tam, nie wiem, 4-5 mm średnicy. Będziemy mogli sobie zamocować również szybko zszywaczem te przewody. Pierwszy test, moi drodzy, strzelimy sobie po raz kolejny zresztą dzisiaj, żeście jeszcze nie widzieli, ja już się tutaj bawię od jakiegoś czasu, testuję. Strzelimy sobie kilka zszywek najpierw do sklejki, sklejka 12 mm, a potem sklejka 6 mm. No tak to wygląda, nie inaczej. Mamy możliwość tutaj ustawienia, wycentrowania zszywki od przodu, bo jest narysowany gwózdek, w którym miejscu mamy też nacięcia, z boku jest strzałka, więc możemy również i z boku ustawić urządzenie. Zszywki wbijane do sklejki, to są dwie sklejki po prostu ze sobą, wbijane są na całą głębokość, nie ma żadnego problemu, żeby takie zszywki dobić. To było na maksa, co prawda. Jak widzicie, regulacja poprzez pokrętło to samo. Bardzo ładnie dobija zszywki, nawet w połowie regulacji, w połowie siły, nie? Nawet w połowie siły. Ok, szybka zmiana arsenału. Mam tu taki jeden, mi się rozsypał pasek gwoździ. Gwoździe pasują tylko po jednej stronie. Tam, gdzie jest gwózdek narysowany, tam umieszczamy gwoździe i strzelamy. Jak widzicie, za każdym razem muszę podnieść zszywacz, ponieważ tutaj jest taka zawleczka, taka blokada, która musi być wciśnięta, żeby urządzenie zadziałało. Nie działa to w ten sposób, że spust mamy naciśnięty i strzelamy. W ten sposób to nie działa. Za każdym razem trzeba podnieść urządzenie, ustawić i strzelić. To, co zauważyłem teraz, warto jest przy gwoździach pamiętać, że urządzenie musi idealnie płasko leżeć na powierzchni, którą
do której wbijamy gwoździe. Tu mam jeden gwózdek niedobity, nie wiem, czy to będziecie widzieć. Tu jest jeden niedobity, nie? I jakaś zszywka nie do końca wstrzelona. Jedna się trafiła, być może twardszy materiał gdzieś tam był w środku, może jakiś sęk, nie wiem. Sęk na sklejce, Kuba, teraz żeś wymyślił. Tu jest. Sęk na sklejce. Wiadomo, że to tylko przez pewną grubość jest, no ale tak to jest. Być może było jakaś różnica w materiale. I to się będzie się to zdarzało. Dobra, znowu szybka zmiana w tym filmie, moi drodzy. Chcemy sprawdzić to urządzenie na wizji pod każdym kątem, chociaż ja już mam przetestowane, jak już mówiłem, no bo nie wytrzymałem, już się tu bawię, już nawet nie tylko dzisiaj, ale i wcześniej. Chcę Wam pokazać jeszcze, jak fajnie, sprawnie i szybko można zamocować przewód tym zszywaczem. Zmienimy położenie teraz tej blaszki, która pozwala na montaż przewodów. Ona teraz wystaje poniżej urządzenia i będę mocował przewód. I tak to wygląda. Przewód zamocowany, zszywki wbite, no jest ok. Podoba mi się to. Szkoda, że u nas zazwyczaj w większości przypadków pracuje się na ścianach jakichś tam, wiecie, no, murowanych czy innych elementach, które nie pozwalają na mocowanie przewodów w ten sposób. Natomiast zdarza się gdzieś pracować na jakichś konstrukcjach drewnianych, czy na jakiejś altance, tam potrzeba sobie coś, jakiś DIY wykonać, oświetlenie świąteczne i tak dalej. No to tutaj fajne urządzenie, które pozwoli wbijać zszywki, nie do końca mocować po prostu przewody, nie? Czy jakieś ozdoby, inne rzeczy. Jak i również na przykład przy poddażach, jak potrzebujemy sznurkowanie wykonać pod wełną, również ten zszywacz sobie poradzi. Zapomniałem dodać jeszcze, a to może być istotna informacja, pojemność magazynka 85 sztuk, tego arsenału tam jakiegokolwiek, natomiast prędkość pracy 60 na minutę. Z racji tego, że tu nie ma żadnych trybów automatycznych, praca do 60 gwoździ czy zszywek na minutę. W tym filmie to wszystko. Czekam na komentarze z Waszej strony, jak tam narzędzia marki Works, czy podoba się system PowerShare, jakie macie akumulatory, które polecicie, nie polecicie, do jakich urządzeń i tak dalej. To są fajne, ciekawe informacje. Ja życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej.